Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl.com. Nie tak dawno temu nagrałem materiał na temat inhibitorów fosfodiesterazy 5, a więc leków na zaburzenie erekcji, takich jak Viagra, takich jak Cialis. I leki te działają w ten sposób, że one będą blokować właśnie działanie tego enzymu fosfodiesterazy 5, który w zwyczajnych warunkach będzie rozkładać tlenek azotu. Leki te działają w ten sposób, że hamują rozkład tlenku azotu w organizmie. I z tego co kojarzę, akurat tak się złożyło, że pan Hubert Czerniak w tym czasie nagrał jakiś materiał, z tego co kojarzę chyba po komentarzach na temat błękitu metylenowego. Tam opisywał, że błękit metylenowy jest w stanie między innymi łagodzić stres azotowy, co jest prawdą. Ja osobiście nigdy, żeby było jasne, nigdy nie widziałem żadnego filmiku pana Huberta, nawet nie wiem jak wygląda, ale nie wiem, co tam było powiedziane, bo całe mnóstwo osób nagle mi wpada do sekcji komentarzy i zaczyna mówić, że o kurde, to jak to jest z tym tlenkiem azotu, bo on to chyba jest toksyczny, tak? Bo jeśli mamy ten stres azotowy, no to błękit metylenowy jest w stanie pomagać. Za dużo tlenku azotu jest absolutnie B. I właśnie to warto wyjaśnić w tym filmiku, bo ja oczywiście opisywałem w tych filmikach na temat inhibitorów fosfodiesterazy 5, że tak, jak najbardziej, one działają w ten sposób, że one same nie zwiększają produkcji tlenku azotu, natomiast zwiększają czy wydłużają życie tlenku azotu, tak możemy to powiedzieć, bo po prostu ten czas półrozkładu zaczyna się drastycznie zwiększać. Przejdę więc krok po kroku przez takie właśnie podstawowe funkcje, jakie pełni tlenek azotu w organizmie oraz omówimy, jak jest produkowany, kiedy jest produkowany i w jakich konkretnych warunkach tlenek azotu będzie przyczyniał się do tego stresu azotowego, czyli innymi słowy będzie stresorem dla organizmu. Trzeba to już teraz podkreślić. W zwyczajnych fizjologicznych warunkach tlenek azotu jest bardzo, bardzo pożądany i bez niego po prostu byśmy byli martwi. Natomiast jeszcze raz tam w komentarzach widziałem jakąś koszmarną narrację, że tlenek azotu jest B, tlenek azotu jest straszny. Chciałbym dać też zdrową perspektywę na to. Tak, bo jeśli zaczynamy po prostu tworzyć taką narrację a propos rzeczy, które są absolutnie fizjologicznie obecne w organizmie i nie dodajemy do tego żadnego kontekstu, to można dojść do absolutnie absurdalnych wniosków. Proste przykłady. Żelazo w formie niezwiązanej, wolne jony żelaza są wysoce reaktywne i wysoce toksyczne w organizmie. Czyli innymi słowy ta pula tych wolnych jonów w żelazie jest zwyczajnie utrzymywana na bardzo niskim poziomie, ponieważ one z łatwością przemieniają się m.in. w rodniki hydroksylowe w reakcji Fentona i reakcji Habera-Weissa. Czy ktoś chciałby podnieść rękę i powiedzieć: o mój Boże, żelazo jest szkodliwe, żelazo jest toksyczne? No, można powiedzieć, że jest w bardzo, bardzo konkretnych warunkach, tak? Kiedy jest niezwiązane. Na przykład w przypadku chorób metabolicznych, tak? Wtedy powstaje całe mnóstwo mechanizmów w organizmie, czy cała machineria się uruchamia, która będzie doprowadzać do tego, że pula właśnie wolnych jonów żelaza w organizmie będzie się zwiększać, tak? Im większa insulinooporność, tym niższy poziom hepcydyny, czyli hormonu, który będzie głównym regulatorem wchłaniania żelaza w wątrobie. Hepcydyna jest w wątrobie, ale będzie regulować wchłanianie żelaza. Czyli innymi słowy, im większa insulinooporność, tym więcej wchłaniamy żelaza, tym więcej niezwiązanych jonów żelaza i wtedy rzeczywiście jest to kłopot. Szczególnie jeśli jest wiele innego rodzaju czynników, które będą jednocześnie współdziałać i będą właśnie wykorzystywać te wolne jony żelaza w różnego rodzaju reakcjach, choćby Fentona i Habera-Weissa, o których już wspominałem. Można dalej ciągnąć taką absurdalną narrację. Co z wolnymi rodnikami? Przecież reaktywne formy tlenu bazują właśnie na tlenie. W takim razie tlen musi być toksyczny, tak? A może właśnie, znowu wracając do tego tlenku azotu, czy właśnie samego tlenu, czy żelaza, są wszystkie te elementy absolutnie niezbędne do życia, do funkcjonowania organizmu, a stają się toksyczne w pewnych konkretnych warunkach. I to warto sobie już teraz zakodować. Muszą zaistnieć po prostu konkretne warunki, żeby tlenek azotu był stresem azotowym. Przejdźmy sobie więc przez parę najważniejszych funkcji fizjologicznych tlenku azotu. To, co musimy wiedzieć, to, że tlenek azotu jest produkowany przez, można powiedzieć, takie machinerie, związki, które się nazywają syntazy tlenku azotu. Syntaza, bo syntezuje. Są takie trzy główne syntazy, zresztą ja o nich wszystkich będę wspominać, ale zacznijmy sobie właśnie od omówienia śródbłąkowej syntazy tlenku azotu. I ona się nazywa śródbłąkowa, bo znajduje się w śródbłąku naczyń krwionośnych. Kiedy tlenek azotu jest produkowany na wysokim poziomie, właśnie w śródbłąku naczyń krwionośnych i powinien być produkowany na wysokim poziomie tam, to będzie dochodziło do przede wszystkim wazodylatacji, więc rozszerzenia naczyń krwionośnych. Druga taka ważna funkcja tego tlenku azotu to jest funkcja antyagregacyjna, to znaczy on będzie zapobiegać, ten nasz gazotransmiter, będzie zapobiegać agregacji płytek krwi.
I co to znaczy po ludzku? Będzie mniejsze ryzyko zakrzepów, tak? Te płytki krwi będą miały mniejszą szansę, żeby się razem zlepić, żeby takie jakieś góle powstawały i tworzyły zakrzepy. I to też robi tlenek azotu. Notabene, właśnie to jest jeden z powodów, dla których zwiększona konsumpcja białka będzie powodowała spadek ciśnienia, bo zwiększona konsumpcja białka zwiększa właśnie produkcję tlenku azotu. Tlenek azotu będzie również odpowiedzialny za zwiększony poziom angiogenezy w naczyniach krwionośnych, czyli będzie zwiększone przyłączanie naczyń krwionośnych. I to oznacza po prostu, że jeśli ta waskulatura będzie większa, że będzie lepszy dopływ krwi, składników odżywczych, innymi słowy, wszystko będzie tak naprawdę lepiej funkcjonowało. Między innymi właśnie tlenek azotu będzie regulował funkcjonowanie komórek, które nazywają się progenitorowe komórki śródbłąka. I to są komórki, które będą naprawiać jakiekolwiek uszkodzenia, które będą pojawiać się w śródbłąku. I mam nadzieję, że po tych nawet podstawowych opisach, które teraz dałem, będziecie mieć naprawdę lepsze zrozumienie, ale też docenicie, jak ważny jest tlenek azotu, jeśli chodzi o zdrowie tego całego układu naczyniowego. Ja pokazywałem to w tym filmiku, posty versus miażdżyca. Właśnie w momencie, w którym będziemy pościć, będziemy bardzo ładnie widzieć, jak przy produkcji tlenku, czy wraz z produkcją tlenku azotu zaczyna wzrastać przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, więc wzrasta właśnie poziom wazodylatacji. Jeden z wielu powodów, dla których non-stop tak wychwalam i polecam posty, bo można naprawdę za darmo sobie pomóc. Nie trzeba nikomu płacić za suplementy, terapię i tym podobne. Kolejną rzeczą, o której jeszcze warto wspomnieć, jeśli chodzi o tlenek azotu, i to jest ostatnia rzecz, jest to, że tlenek azotu będzie utrudniać przyłączanie się różnego rodzaju leukocytów, więc komórek układu odpornościowego właśnie do śródbłąka w nadmiernej ilości. A jakby taką kluczową cechą patogenezy miażdżycy jest właśnie to, że między innymi monocyty będą w zbyt dużej ilości wnikać do śródbłąka naczyń krwionośnych i już nie opuszczają wtedy tego miejsca. Więc tlenek azotu też pełni funkcję regulacyjną tutaj. Kolejną funkcją tlenku azotu będzie neurotransmisja. Tlenek azotu odpowiada właśnie za, nazwijmy to kolokwialnie, porozumiewanie się neuronów. Będzie regulować między innymi też odczuwanie bólu. Jest w stanie również regulować przetwarzanie zmysłowe. Więc jest jak najbardziej obecny w mózgu i oczywiście tam też będzie pełnić funkcję regulacyjną, jeśli chodzi o przepływ krwi. To będzie bardzo ważny punkt, jak dalej się okaże, właśnie w którym momencie tlenek azotu zaczyna się robić toksyczny. Jest to, że tlenek azotu pełni funkcję w układzie odpornościowym. Możemy to zrozumieć tak, że tlenek azotu będzie używany po prostu jako naboje różnego rodzaju komórek układu odpornościowego, żeby zabijać patogeny, mówiąc krótce. Tą ważną funkcję będzie pełniła kolejna syntaza tlenku azotu. Ona nazywa się indukowalna syntaza tlenku azotu. Ta indukowalna syntaza tlenku azotu będzie znajdować się właśnie w komórkach układu odpornościowego. Przede wszystkim w bardzo dużej ilości ten tlenek azotu przez tą indukowalną syntezę będzie produkowany w makrofagach, ale również inne komórki układu odpornościowego, takie jak neutrofile, czy choćby komórki dendrytyczne, fibroblasty, te komórki NK, niektóre frakcje limfocytów T również będą w stanie wytwarzać ten tlenek azotu. Innymi słowy, obrazowo, kiedy właśnie ten makrofag na przykład widzi jakiś patogen, to po prostu robi piw-paw przy pomocy tlenku azotu i uszkadza w ten sposób właśnie DNA takich patogenów czy różnego rodzaju białka i tym samym unieszkodliwia najeźdźcę. Kolejne dwie funkcje na szybko to jest regulowanie pracy mięśni, ponieważ właśnie dzięki temu, że produkcja tlenku azotu będzie powodowała rozluźnienie mięśni, to będzie na przykład tlenek azotu regulować funkcję zwieracza, będzie regulować perystaltykę naszych jeit, będzie w stanie regulować pracę pęcherza. Jeśli chodzi o reprodukcję, to będzie oczywiście kontrolować m.in. dopływ krwi do ciał jamistych w momencie, w którym właśnie ciała jamiste się rozszerzają i mogą wypełnić się krwią. Będzie odpowiedzialny za rozluźnianie choćby łechtaczki, czy mięśni łechtaczki i mięśni waginalnych, ale również za dopływ krwi do tamtych okolic, gwarantując jakieś udane, czy przynajmniej satysfakcjonujące pożycie. Będzie odpowiedzialny za produkcję energii, czyli bierze udział w tej respiracji, czyli oddychaniu mitochondrialnym. Bez odpowiedniego poziomu tlenku azotu produkcja energii w organizmie również będzie upośledzona. I takie dwie ciekawostki na koniec. Tlenek azotu jest w stanie również działać jako antyoksydant, czyli na przykład kiedy mamy zwiększoną produkcję prozapalnych cytokin, tlenek azotu jest właśnie w stanie regulować ich poziom. Na przykład znowu jedna z takich cech patogenezy miażdżycy jest wypaczanie
czy utlenianie lipoproteiny LDL, czy peroksydacja tak naprawdę zawartych tam krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które będą znajdować się w membranie tych lipoprotein. I uwaga, tlenek azotu jest w stanie zapobiegać częściowo właśnie takiej peroksydacji, choćby tego kwasu linolowego w membranach lipoproteiny LDL. Wiemy już tak naprawdę, jakie są te wszystkie, czy praktycznie wszystkie podstawowe funkcje tlenku azotu i wydaje mi się, że brzmi całkiem rozsądnie, że jest on absolutnie niezbędny do życia. Natomiast w jakich warunkach on jest szkodliwy, bo na tym musimy się skupić. Tlenek azotu zaczyna być toksyczny, kiedy mamy nadmierną aktywizację układu odpornościowego. I tutaj możemy się wrócić te parę minut do tego, co mówiłem a propos roli tlenku azotu właśnie jeśli chodzi o funkcję układu odpornościowego. Jest indukowana syntaza tlenku azotu, która znajduje się w komórkach układu odpornościowego przede wszystkim w makrofagach. I ona właśnie będzie produkować tlenek azotu, żeby zwalczać patogeny. Ta indukowana syntaza tlenku azotu będzie aktywowana poprzez różnego rodzaju prozapalne cytokiny. Czyli kiedy zaczyna się na przykład zwiększać poziom interleukiny 1-beta, czy na przykład czynniku martwicy nowotworów alfa, to wtedy ta indukowana syntaza tlenku azotu zaczyna produkować go więcej. Więc teraz możemy sobie jasno określić sytuację, w której właśnie będzie zbyt dużo tlenku azotu. Mamy nadmierną aktywizację układu odpornościowego, jest jakaś infekcja, pojawia się jakiś patogen, nawet w sytuacji, kiedy będziemy mówić po prostu o chorobach autoimmunologicznych, gdzie po prostu choroby autoimmunologiczne możemy sobie bardzo łatwo opisać jako po prostu niekontrolowane stany zapalne w organizmie, bo tym są tak naprawdę w swojej istocie choroby autoimmunologiczne. Więc w takim przypadku rzeczywiście organizm zaczyna poprzez tą nadmierną aktywizację układu odpornościowego produkować zbyt dużo tlenku azotu. Ten tlenek azotu w tych większych ilościach już wtedy pojawiających się w bardzo konkretnym przypadku będzie toksyczny. Ten tlenek azotu na przykład, kiedy pojawi się w zbyt dużej ilości, jest w stanie uszkodzić naczynia krwionośne. Tak jak mamy reaktywne formy tlenu, tak mamy reaktywne formy azotu. I te reaktywne formy azotu oczywiście będą powstawać m.in. po rozkładzie tlenku azotu. Bardzo duża ilość reaktywnych tlenków azotu, uwaga, może się pojawić w przypadku, kiedy będziemy mieć podwyższony poziom glukozy we krwi. Czyli generalnie sam podwyższony poziom glukozy we krwi starczy, żeby oczywiście podwyższyć i stres azotowy, i stres tlenowy. Zaraz do tego dojdę. Stres azotowy i tlenowy dosyć często będą występować jednocześnie. Nie muszą, ale dosyć często są ze sobą powiązane i mają właśnie taką synergistyczną rolę, jeśli chodzi o tą całą, jak to zawsze mówię, symfonię destrukcji, której dokonują w organizmie w określonych warunkach. Fascynującą właściwością tlenku azotu jest to, że ma bardzo duże powinowactwo do żelaza i siarczku żelaza. Jeśli będziemy mieć jakąś większą pulę niezwiązanych, czyli wolnych jonów żelaza, które są wysoce reaktywne, to nie tylko tlen może się z nimi wiązać i tworzyć różnego rodzaju właśnie paskudne formy rodników, jak te rodniki hydroksylowe. Tlenek azotu jest w stanie również wiązać się właśnie z tymi jonami żelaza i w tym przypadku upośledzać produkcję energii w mitochondriach. Pytanie, czy sam tlenek azotu z siebie coś takiego zrobi, czy trzeba mieć rozwalony metabolizm na przykład, żeby to się stało? No trzeba mieć rozwalony metabolizm. Inne przykłady, kiedy na przykład będziemy mieć zwiększoną pulę wolnych jonów żelaza, to jest nadużywanie alkoholu. Takie osoby również bardzo często mają, nawet bez dysfunkcji metabolicznej, zwiększoną pulę jonów żelaza. Kolejna sytuacja to sytuacja, w której mamy niedostateczną ilość antyoksydantów w ciele. I chodzi przede wszystkim o nasze antyoksydanty endogenne, czyli produkowane przez nasze ciało, takie jak choćby glutation czy dysmutaza nadtlenkowa. Tak jak tlen, po tym jak zaczyna wykonywać różnego rodzaju funkcje w organizmie, jest przekształcany właśnie częściowo w reaktywne formy tlenu, które pełnią m.in. rolę sygnalizacyjną. Tak, właśnie tlenek azotu będzie przekształcany częściowo w te reaktywne formy azotu. W normalnych warunkach bez problemu unieszkodliwiane właśnie przez te nasze endogenne antyoksydanty. Natomiast w sytuacji, w której nie mamy dostatecznej ilości tych antyoksydantów, może się okazać, że właśnie te reaktywne formy azotu zaczną biegać po organizmie i siać zniszczenie. I oczywiście te sytuacje, w których nie będziemy mieć dostatecznej ilości antyoksydantów, to są sytuacje na przykład, kiedy się źle odżywiamy, tak? Jesteśmy niedożywieni, brakuje nam nawet czasami 1 czy 2 składników odżywczych, czyli wystarczy czasami, że ktoś ma anemię i już będzie niedostateczna produkcja takich antyoksydantów. Będziemy mówić o sytuacjach właśnie, kiedy ogólny stres
dla organizmu jest zbyt duży. Oczywiście tutaj nagrywałem odcinek o tym, że ciało nie jest w stanie w żaden sposób rozróżniać rodzajów stresu. Nieważne, czy będziesz zbyt dużo biegać, czy często chodzić na siłownię i połączysz to na przykład ze stresem emocjonalnym, to wszystko jest stres dla organizmu. Tyczy się więc, czy właściwie liczy się dla organizmu to, czy suma stresorów jest po prostu czymś, z czym organizm sobie podoła, czy może jest na tyle przytłaczająca, że między innymi właśnie wyczerpuje się dosyć szybko ta pula antyoksydantów i wtedy, no właśnie, choćby te reaktywne formy azotu są w stanie siać zniszczenie. Jeszcze inną z kolei sytuacją będzie choćby hipoksja, a więc sytuacja, w której mamy niedostateczną ilość tlenu. W tej sytuacji również tlenek azotu będzie produkowany w zwiększonej ilości. Jest jeszcze takie zjawisko fizjologiczne, które się nazywa pseudohipoksja. To znaczy, że nawet kiedy mamy dostateczną ilość tlenu, organizm zaczyna zachowywać się, jakbyśmy tego tlenu nie mieli w dostatecznej ilości. Stąd pseudohipoksja. I pseudohipoksja pojawia się, uwaga, tylko i wyłącznie, kiedy osiągamy wysokie stężenie glukozy w organizmie. Właśnie wysokie stężenie glukozy w organizmie jest w stanie wywołać ten stan pseudohipoksji i sama pseudohipoksja, to ja opowiadałem tutaj o tym w wywiadzie z Przemkiem Górczykiem już ponad rok temu, jest w stanie przyczyniać się do rozwoju nowotworów i mechanistycznie jest to już bardzo ładnie opisane. Muszę koniecznie opisać Wam, jak obiecałem, jak właśnie stres azotowy jest w stanie działać synergistycznie ze stresem tlenowym. Więc tlenek azotu jest w stanie łączyć się z tak zwanym rodnikiem ponadtlenkowym, żeby wytworzyć najbardziej tak naprawdę toksyczną formę tych rodników azotowych, czyli nadtlenoazotyn. Czyli tlenek azotu plus rodnik ponadtlenkowy równa się nadtlenoazotyn. Tak to wygląda. Nadtlenoazotyn jest w stanie uszkadzać DNA w naszym organizmie, jest w stanie uszkadzać białka bez żadnego problemu. Jest, można powiedzieć, ja przynajmniej zawsze sobie tak w głowie tłumaczę, odpowiednikiem rodnika hydroksylowego. Gdzie ten rodnik hydroksylowy wydaje mi się, że można spokojnie uznać jako z kolei najbardziej toksyczną formę wolnych rodników tlenowych. I dlaczego to jest tak fascynujące? Oczywiście po pierwsze mamy tutaj współpracę tego stresu azotowego z tlenowym, czyli mamy jeszcze raz ten rodnik ponadtlenkowy w połączeniu z tlenkiem azotu. Natomiast wspominałem wcześniej, że mamy tą śródbąkową syntezę tlenku azotu i ona produkuje tlenek azotu właśnie w śródbąku naczyń krwionośnych. Istnieje zjawisko, które się nazywa rozprzężenie syntezy tlenku azotu i to jest moment, w którym ta śródbąkowa synteza tlenku azotu przestawia produkcję. Ona przestaje produkować tlenek azotu i zaczyna produkować, uwaga, właśnie rodniki ponadtlenkowe. Zaczynamy mieć taką dziwną mieszankę, że ta synteza, która wcześniej produkowała tlenek azotu, przestawia się na produkowanie rodnika ponadtlenkowego, który jest w stanie wchodzić z reakcji z tlenkiem azotu i wytwarzać ten właśnie nadtlenoazotyn, który jest tak bardzo toksyczny. I właśnie samo to rozprzężenie tej śródbąkowej syntezy tlenku azotu może się dziać w warunkach zwiększonego stresu oksydacyjnego. Podsumowując ten i tak już dłuższy filmik niż myślałem, tlenek azotu absolutnie nie jest toksyczny. On może być toksyczny w bardzo konkretnych warunkach, tak? Natomiast fizjologicznie jak najbardziej jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Natomiast te szczególne warunki, w których tlenek azotu staje się toksyczny, są tak naprawdę warunkami, w których ogólnie organizm jest pod wpływem dużego stresu, też między innymi bardzo często tlenowego, tak? Czyli kiedy mamy nadmierną ilość stresorów, kiedy mamy na przykład stres metaboliczny również w postaci insulinooporności, używki, choroby, nadmierna aktywizacja układu odpornościowego, wszystkie te rzeczy. Szczerze mówiąc, ostatnia rzecz, której należy się bać, to jest tlenek azotu. Jeśli ogólnie wszystko jest ok w organizmie, to tlenek azotu krzywdy nam nie zrobi. Dzięki jak zawsze za wysłanie tego odcinka. Wszystkie pytania, obserwacje, anegdoty i tak dalej są mile widziane. Zapraszam do sekcji komentarzy. Ja jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać informacje, tworzyć rozumienie, wdrażać suche informacje w praktykę, tworzyć pętle informacji zwrotnych. Kurs świetny dla osób, które się uczą, studenci, maturzyści, żeby mieć lepsze oceny, zdawać bez problemu egzaminy, dla osób, które mają świetną pracę i chcą się w niej rozwijać i mają do zdania jakieś certyfikacje między innymi, czy jakieś ważne egzaminy. Osoby, które chcą zmienić pracę,
chcą się przekwalifikować, ale nie mają jednocześnie obecnie kompetencji, żeby to zrobić. I również dla osób, które po prostu chcą więcej zapamiętywać z tego, co czytają i słuchają. Kurs Vocabulary Labs, czyli laboratorium językowe, gdzie pokazuje, jak nauczyć się dowolnego języka od A do Z, żeby przestać wydawać non-stop pieniądze na fiszki, podręczniki różnego rodzaju, aplikacje, szkoły językowe, korepetytorów itd. Oraz kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuje z kolei, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgonowe, to jest tej mojej działki trychologiczne, bo jestem trychologiem kosmetycznym, i pokazuje również, jak zwalczać różnego rodzaju kłopotliwe choroby skóry głowy, takie jak choćby uporczywy łupież. W pierwszym komentarzu przypiętym pod filmikiem 3 piosenki rockowe, coś wolnego, coś szybkiego, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. W opisie znajduje się link do mojego newslettera. Jak się go rozwinie, wyskakuje okienko, czy kliknie, nie rozwinie opis. To wyskakuje okienko, tam można wprowadzić adres mailowy i tam z kolei wysyłam artykuły związane z poprawą pamięci, właśnie produktywnością, nauką języków obcych i tym podobnymi rzeczami. Tutaj nie ma dużo materiałów takich merytorycznych, zwyczajnie zawsze wrzucam badania do opisu. Też coś wrzucę tym razem, ale nie będzie tego tak dużo. To są tak, że tak powiem, znane rzeczy w medycynie, że nie czuję potrzeby wrzucania do tego dodatkowych badań jako podkładki. Jeśli podobały Ci się wszystkie te informacje, które podałem w filmiku, możesz je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Fiszki takie są dostępne dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie i można się nawet na 1 miesiąc zapisać, jeśli ktoś ma ochotę. I w tej cenie właśnie można sobie ściągnąć fiszki do tego odcinka i ponad 115 czy 120 pozostałych odcinków. I również dla patronów jest dostępne forum, gdzie można mi zadawać pytania, prywatne forum, oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu dodatkowo omawiam najciekawsze badanie danego tygodnia wraz z moim komentarzem i odniesieniami do innego rodzaju, często badań naukowych. Tyle z mojej strony, dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.